Dzień dobry. Prąd, który zasila światło w tej sali, został wytworzony w elektrowniach w ponad 95% poprzez spalanie węgla. A co by Państwo powiedzieli, gdyby został wytworzony z naszych śmieci? W swojej prezentacji chciałabym przedstawić ideę procesu zgazowania odpadów. Proces zgazowania polega na konwersji paliwa stałego w paliwo gazowe w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury oraz przy udziale czynnika zgazowującego, gazowego, którym mogą być na przykład gorące powietrze, gorąca para wodna, dwutlenek węgla lub, tak jak w moim przypadku, spaliny pobierane z kotła energetycznego. Sam proces zgazowania nie jest właściwie niczym nowym, jest znany od pierwszej połowy XX wieku i powszechnie stosowany na przykład w Afryce, gdzie właśnie z węgla kamiennego drogą zgazowania produkuje się paliwa gazowe. Również w Warszawie po II wojnie światowej jeździły samochody napędzane Holzgazem, czyli gazem ze zgazowania drewna. Dlaczego więc nie zastosować tego procesu do śmieci? Jako rezultat procesu zgazowania otrzymujemy palny gaz procesowy, który może być następnie spalany lub współspalany w kotle energetycznym, w ciepłowni lub w elektrociepłowni, albo po odpowiednim oczyszczeniu i przygotowaniu być spalany w turbinie gazowej albo w silniku spalinowym. Chcę tu bardzo mocno podkreślić, że proces gazowania odpadów nie chce być konkurencją dla recyklingu, ponieważ on zakłada wykorzystanie takich odpadów, które nie nadają się do ponownego przetworzenia z tego powodu, że na przykład są silnie zanieczyszczone, albo też do osadów z oczyszczania ścieków, które po wysuszeniu mają stosunkowo wysoką wartość opałową, a więc wysoki potencjał energetyczny, a obecnie jest ich nadprodukcja i właściwie nie za bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Dodatkowo wszystkie instalacje termicznej utylizacji odpadów, w tym także zgazowania odpadów, podlegają bardzo surowym restrykcjom prawnym odnośnie emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Są wyposażone w zaawansowane instalacje oczyszczania spalin, odpylania, odsiarczania, usuwania związków chloru i wszelkich innych szkodliwych substancji, dzięki czemu spełniają standardy emisyjne takie same jak obiekty konwencjonalnej energetyki. Podsumowując, niezależnie od tego, czy wierzą Państwo w globalne ocieplenie, czy nie, to jestem przekonana, że warto odchodzić od spalania węgla i inwestować w nowe, niekonwencjonalne źródła energii, choćby dlatego, że węgiel po prostu się kończy, a produkcja odpadów wręcz przeciwnie rośnie. Wierzę, że dla nas wszystkich będzie korzystnie, jeżeli to światło, ten prąd, chociaż w niewielkiej części będzie wytworzone z naszych własnych odpadów. Dziękuję.